jestem pewny, czy mnie w ogóle nie opluł. Ło, jestem podekscytowany. Gościu się trochę zdenerwował, powiedział, żebym stąd wyszedł, tak dalej. Witam wszystkich z Malezji. Jak za mną widzicie, całe Kuala Lumpur, całe moje mieszkanko, tak zwane kondominium. Jak możecie zauważyć, trochę pięter jest, ale przede wszystkim co w Malezji jest najlepsze, to, że jest basen i od razu z tym siłownia. Mieszkania są turbo tanie, jak za taki standard jaki otrzymacie, czyli właśnie są zazwyczaj w standard wchodzą baseny i siłownia. Jakaś tam też ochrona jest, jakieś restauracje w środku, więc daleko nie trzeba wybiegać, jeżeli nie gotujecie w domu. A w większości krajów azjatyckich się po prostu w domu nie gotuje, tylko się idzie na street fooda, bo jedzenie jest i tak tanie. Za pokój, który wam pokażę. Oczywiście on jest bez klimatyzacji, jak go zdobyłem na Airbnb, w ogóle to był najtańszy. Z podatkami na Airbnb wyszło mi około 1000 zł, jednak już kolejny miesiąc, bo zostaje tutaj 2 miesiące, wyszło mi około 800 zł, chyba 700 zł, 750 zł za miesiąc, coś takiego, więc widzicie, no jakby podatki są bardzo duże, jeżeli chodzi o aplikacje takie jak Airbnb. Jestem trochę daleko od centrum. Mniej więcej godzinę zajmuje mi dojechanie do centrum metrem. To jest taki trochę minus, chociaż nie wiem czy minus, bo okolica jest dosyć spokojna. Tam jest wschód, tam jest zachód. Tylko raz widziałem przez ten cały pobyt, jak tu jestem już miesiąc, tylko raz widziałem kogoś, kto jest z zagranicy, a reszta to po prostu lokalsi. Mamy dzisiaj 28 października. Generalnie powinna się zacząć i w zasadzie już jest pora deszczowa, jednak tego nie widać. A tak wygląda tutaj basen. Jest to tak mniej więcej na piętrze 7 dla dzieciaków. Basen, można sobie usiąść. Mega fajnie. Mało ludzi tutaj jest, więc też nie ma jakiegoś tłoku, nie jest to jakaś duża, wielka rezydencja. Dobra, pokażę wam jak mieszkam, jeżeli chodzi o mój pokój. W ogóle wstyd się przyznać, że to jeszcze w takim pokoju się zgodziłem mieszkać. No ale nie ma klimatyzacji, co jest najgorsze. Jakby była klimatyzacja, byłoby totalnie lepiej jednak. No, mam klimatyzację w salonie, więc nie ma problemu z odświeżeniem powietrza. Są 2 wiatraki, więc daję radę. Jeżeli chodzi o wynajem, to mega atrakcyjnych cenach dostaniecie jedynie w terminach minimum 3 miesiące, nie? Więc to jest na pewno taki warunek. Jeżeli chodzi o Airbnb, no to czy jakieś hotele, no to będzie cena zdecydowanie wyższa. Dobra, tak wygląda mieszkanie. Kuchnia, przede wszystkim dozownik do wody, jakiś tam balkonik z praniem, cały salon. To jest miejsce, w którym zazwyczaj pracuję. Tu jest klimatyzacja, której nie mam, niestety jest zepsuta. Tutaj trochę burdelo się zrobi, ale to jest łóżko, jakieś tam małe okienko. No nie wygląda to jakoś super. Wiatrak jest, drugi wiatrak też jest. Ściany obskurne, ale da się normalnie tu żyć. Standard jest ok, nie śmierdzi, nie ma pluskw, co najważniejsze, więc super. No i przede wszystkim Wi-Fi mam super szybkie, co jeżeli pracujecie i podróżujecie, to jest to turbo ważne i wiem, że większość osób na to zwraca uwagę. Internet tutaj, który mam, to ma około, żebym was nie zmyślił, około 800 MB na sekundę. Coś takiego, prawie 1 GB, więc jest bardzo szybki. Tutaj na przebitkach możecie zauważyć, jakie są mniej więcej ceny i możecie porównać. Nie wiem, jakie są konkretnie w Polsce za internet. 2 GB internetu to już jest naprawdę szybko. Z pewnością to mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zasięgi, o internet, jest naprawdę turbo szybki. Co jak co, ale trzeba wyruszyć na miasto. Dzisiaj szczególnie 31 października, Halloween, więc zobaczymy jak wygląda Halloween w kraju muzułmańskim. Z tego co widziałem są jakieś imprezy, ale one są takie bardziej zamknięte, z czego nie odnoszą się tutaj tak bardzo w miejscach publicznych z muzyką i tak dalej. Z tego co wiem, to muzułmanie nie specjalnie spędzają, chociaż bardzo chcą spędzać Halloween. Kraj muzułmański. Kobiety mają własną część. Jeżeli chodzi o metro, mają wydzielone siedzenia dla kobiet, więc jeżeli będziecie, to nie popełniajcie tego błędu, co ja popełniłem. Siadania na
miejsca, które są przeznaczone dla kobiet. Pierwszy mój przejazd, pamiętam, zobaczyłem, że jest różowe, w sumie usiadłem, nie zwracałem uwagi, co jest napisane. Po 5 minutach przyszła do mnie ochrona i powiedziała, że nie mogę tutaj siedzieć. No, na szczęście byli mili, ale mówili, że no, może się skończyć tym mandatem. Właśnie wysiadłem ze stacji i moim oczom ukazał się ten widok. Zachód słońca jeszcze na tle tego budynku, który nazywa się Merdeka. Mierzy on około 680 metrów. Jest to w ogóle najwyższy budynek, jeżeli chodzi o całe Kuala Lumpur, jak i Malezję. Nie wiem, jak to ma się w przypadku do Azji. Czuję się przy nim taki bardzo malutki. Dobra, idę zobaczyć, co się dzieje na mieście. Mam nadzieję, że coś się będzie działo. Też jest Halloween. Gorąco jest, turbo, przez cały dzień było gorąco. Dobrze, że na noc aż tak nie jest. Ciekawe, że jest tutaj 11 linii metra w całym Kuala Lumpur. Co w ogóle, myślałem, że ja się przewidziałem, ale naprawdę tak jest. Że jest metro bez w ogóle maszynistów. I ono jest, nie wiem, czy ono jest zdalnie sterowane, czy ono jest automatycznie. Nie wiem, no obawiałbym się trochę tego, jakby było automatycznie, ze względu na bezpieczeństwo, ale jakoś się nikomu chyba krzywda raczej tutaj nie dzieje. Kurczę, mam taką nadzieję, że coś się w ogóle tutaj będzie działo. Jak na razie troszeczkę stypa, ale może jestem w niewłaściwym miejscu. Jak widzicie za mną, bardzo ładnie to wygląda wszystko, całe miasto. No ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby coś się działo. Przyznam, że jedynie to w Tajlandii były 2 plusy. To, że zawsze coś się działo i jedzenie. To były może 2, ale reszta była do bani. No ale zobaczymy, jak Malezja będzie. Miasto muzułmańskie, też nie ma się z czego spodziewać. Mieszkają tu Hindusi, mieszkają tu też Chińczycy, więc tak naprawdę jest miks kulturowy, przez co nie mają jakoś problemu z tym, że inne nacje mieszkają w ich kraju, nie? Ogólnie moje doświadczenie jak na razie z Malezyjczykami jest takie, no jak w większości Azjatów, po prostu uśmiechnięci, zawsze pomocni, chociaż niektórzy są tacy trochę zestresowani. Jedną rzecz w ogóle zauważyłem, taka śmieszna, że zawsze w windzie albo gdzieś na holu czy coś, nie wiem, może to jest zapisane w kulturę, a ja nie wiem, nie mówią dzień dobry. Znaczy, no nie mówią dzień dobry, bo nie umią polskiego, ale po prostu nie witają się, czy hello, czy tak dalej. Po prostu jakby cię traktują jak powietrze. To tak w ogóle zauważyłem. Nie wiem czemu. Miałem taką sytuację teraz, że gościu spytał się mnie, czy mogę mu kupić poduszkę. Powiedziałem mu, że nie mogę mu kupić poduszki. I zaczął się mnie pytać, zaczął mnie gonić, skąd ja jestem, tak dalej. Nie włączyłem kamery i mówię, żeby odszedł. I teraz tak poczułem, że mam kurde mokre i nie jestem pewny, czy mnie w ogóle nie opluł. To nie był w ogóle Malezyjczyk, to w ogóle nie był Azjata. No a nie wyglądał na Azjatę specjalnie, ale jestem czerwony. Nie wyglądał na Azjatę, jakiś tak, nie wiem, bo bezdomny prosił mnie o to, nie wiem. Wejdziemy sobie do jakiejś świątyni, nie wiem, czy tu w ogóle można nagrywać. Chyba że ktoś mnie zaraz wyrzuci, ale nie ma co dramatyzować. Zobaczcie, jaki kurde, dzisiaj trafiłem z niebem idealnie. Jeszcze ta chmura przecinająca. Hej. Dobra, okazało się, że nie można w ogóle tu nagrywać. Znaczy nie można, za dużo chyba nagrywałem, a gościu się trochę zdenerwował, powiedział, żebym stąd wyszedł, tak dalej. Ja mówię, że dobra, że grzecznie, nie? Można powiedzieć. Chyba nie był z tego powodu szczęśliwy, że nagrywałem. Kurczę, idąc na zabawę Halloween wypadałoby w sumie kupić jakiś strój. Myślałem, że mogę coś na szybko kupić, szybko taniego i tak dalej, ale chyba nie będzie to możliwe. Może mi się uda, zobaczymy, ale najpierw to trzeba znaleźć jakieś fajne miejsce, czy w ogóle ludzie się tu bawią, bo to też jest ciekawe. Jest 7:30, a stopni jest 30. Jak widzicie dzisiaj 35 i UV na 10, więc jest mocno. Trochę ta strefa wygląda jak strefa zabawowa, ale chyba dla
trochę VIP. Zobaczcie, ten budynek jest tak wysoki, że widać go dosłownie wszędzie. Gdziekolwiek nie będziecie go widzieć. No i księżyc centralnie nad nami. Witamy w tropikach. A i co w ogóle ciekawe, Malezja ma własną markę samochodów. I one są tak turbo tanie, że względem europejskich aut, no to co jeszcze oferują, tak samo jak auta chińskie, które widzicie, nie jestem pewny, czy to jest Chińczyk, natomiast zobaczcie, Mazda, no to wiadomo, malezyjskie, powiedzmy, że Chińczyk, kolejny Chińczyk, albo może też nie, ale azjatycki, praktycznie wszystkie auta. Rzadko kiedy można spotkać jakiś BMW i tak dalej, a jak spotkacie, to już jest naprawdę wykokszone. A miejsce, do którego właśnie przyszedłem, to Sri Mahamariamman Temple. Jest to generalnie świątynia hinduistyczna, która zdobi około 228 rzeźb głów. Nie wiem, czy mogę wejść do środka, czy w ogóle mogę to filmować, żeby nie było tak jak było z tamtym, ale z zewnątrz wam pokażę. No, wygląda to mega fajnie. Szczerze mówiąc, to sam nie wiem, gdzie jestem. Działam Petaling i strefa wygląda, jest zamknięta co prawda, ale wygląda jakby tu w przyszłości było jakieś fajny walking street. Ta wieża mnie prześladuje, ale w kamerze tego może nie będzie widać, może jak trochę wam przybliżę. Jest przepotężny, szczególnie na dole. No jeszcze na górze to tego nie widać jakoś bardzo, ale na dole, no to jest naprawdę, nie wiem jakich rozmiarów. Może spróbuję podejść bliżej, to się przekonam. Wszedłem na jakiegoś Chińczyka i jestem teraz jeszcze bardziej głodny, patrząc po prawej i po lewej na te wszystkie jedzenia, które mnie otaczają i zapachy. Też w ogóle ciekawą rzeczą, którą warto wspomnieć, to to, że aktualnie mamy 31 października, zaraz będzie listopad, czyli teoretycznie powinno być już miesiąc pory deszczowej. A tak naprawdę tego deszczu w tygodniu jest, nie wiem, z 2 dni może i to jeszcze wieczorem zaczyna padać, więc jest on chyba trwa do kwietnia bodajże, coś takiego, więc taka pora deszczowa, że zapraszamy do Polski. Więc tu raczej przyjeżdżając nie ma co się martwić o większości raczej krajów azjatyckich, między innymi Wietnam, chociaż w Wietnamie to jest zależne, bo tam góra-dół, północ-południe jest duża różnica, ale taka Malezja to nie, ja bym się nie obawiał. To co robię to w ogóle jest absurdalne, bo człowiek w ogóle nie pijący alkoholu i imprezujący i nie biorący żadnych dragów idzie na imprezę. No ale co, nie trzeba pić, żeby się dobrze bawić, a warto zobaczyć jak to wygląda w kraju muzułmańskim w Halloween. Szczególnie, że nie wiem kiedy będę miał okazję zobaczyć w Malezji w Halloween. No, teoretycznie zawsze, ale nikt nigdy nic nie wie. Już totalnie trafiłem na żarełko i chyba się już skuszę, żeby coś sobie zjeść, bo 8 godzina bez jedzenia to już chyba nie wytrzymam. Nie wiem, powiem wam, że tak chodzę wszędzie po tych różnych strefach, ale nie widzę nigdzie, żeby coś się działo, chyba że zaraz coś zobaczymy. Jakbyście chcieli koszuleczki za 15 zł, dobry deal w sumie. No tak, teraz to ja mogę powiedzieć, że jestem w centrum, dosłownie centrum. Louis Vuitton, Gucci, Rolex i cała ruchliwa ulica, super fury. Muszę iść do jakiejś strefy, gdzie się naprawdę coś dzieje i zauważyłem, że coś jest na Google Mapsie, jest jakaś busy area, więc zobaczymy, czy naprawdę jest tak tłoczno tam i co tam się dzieje. Wszędzie w ogóle duriany, których tak naprawdę nie znoszę, ale z tego co słyszałem, to w Malezji one są totalnie inne smakiem niż te, które próbowałem w Wietnamie. Może rzeczywiście
próbowałem złych i trochę się zniechęciłem już sam ten zapach, jak wiecie, bądź nie, ale durian to jest jeden z takich owoców, których nie można w ogóle wnosić na lotnisko. Śmierdzi niesamowicie. No jak się już przyzwyczaicie do tego zapachu, to już tak nie śmierdzi, no ale pierwsze styczności, to śmierdzi gorzej niż z kosza. Jedziemy do TRX City Park. Witam. Dobra, jestem gdzieś w ogóle w galerii. Wszedłem, zobaczyłem, że jest tu jakiś park w galerii na dachu. Wieżowce wszędzie i ten widok, cały ten widok jest po prostu niesamowity. Dobra, co? Te budynki z tej strony. Ale jak pójdziemy sobie dalej, to co się dzieje tutaj, to jest w ogóle. Super ekstra, no jestem podekscytowany. Dobrze, że w ogóle nie kupowałem żadnego stroju, bo nawet nie widzę żadnych imprez, chyba że, tak jak mówię, jestem w złym miejscu w ogóle. Okazuje się w ogóle, że to nie na dachu, tylko na ziemi w ogóle. Źle coś wprowadziło mnie Google Maps, ale to chyba już standard. A tu jest jakaś strefa, gdzie się coś w ogóle dzieje. Ale jest jeszcze wcześniej, jest 9, więc też nie ma co wymagać, że będzie coś tu się działo lepszego o tej godzinie. Nie jestem pewny, czy to nie jest taka strefa typu masaże, jakieś eskorty czy coś. No, tak coś wygląda ta strefa. Zobaczymy, pójdziemy tam, zobaczymy co tam będzie. Nic takiego nadzwyczajnego się tu nie dzieje. Patrzę, coś oglądam na internecie, czy coś się dzieje, ale nawet nie ma jako takich eventów. Dobra, coś tu widzę, jakieś halloweenowe. Pierwsze. Dobra, chyba jestem w dobrej strefie, jeżeli chodzi o takie imprezy. Dobra, coś tu widzę. Może coś być, jakaś nadzieja, może być, że jakaś impreza jest tutaj. Zaraz zobaczymy. Jak na razie to tylko same bary widzę. Żadnych jakichś imprez większych. Ja nie piję, więc raczej woda. Chociaż nie wiem w sumie czy... Bo alkohol jest drogi, więc nie wiem czy tutaj woda jest droższa niż alkohol, jak alkohol sam w sobie jest już droższy. Nie patrzyłem na menu, ale nie zamierzam się jakoś rozsiadać. Bardziej zobaczę jak to wygląda i w sumie tyle. Cała ta strefa to jest cały czas pełna, jeżeli chodzi o jakieś kluby, bary, bo jest piątek co prawda. Szczególnie jest Halloween, dlatego też troszeczkę w innym stylu, że jest Halloween. Nic nadzwyczajnego się tu nie dzieje. Te imprezy trochę tutaj wyglądają inaczej. One nie są tak bardzo, nie odnoszą się na całą ulicę, nie słychać ich na drugim końcu miasta. Zauważyłem, że są w środku. Zazwyczaj one są zamknięte, tak żeby na zewnątrz nie było w ogóle nic słychać. Witamy w kraju muzułmańskim, niestety. Nie wiem, co to jest dokładnie. To jest strefa, w której byłem, tak jak powiedziałem, że później będzie się coś więcej działo. Nie wiem, czy to jest kolejka do klubu, czy do czego, ale jeżeli do klubu, to nie chciałbym w takiej kolejce stać, bo to tak, chyba do klubu to trochę bez sensu stać na takiej dużej kolejce. Szkoda czasu, szczerze mówiąc. Jedyne co to jest tutaj, jak zapłacicie, a z tego co widziałem, to wstęp do tego klubu no też nie jest mało, bo około 150 zł za najniższe jakieś siedzenia i tak dalej. Gdzie jakbyście chcieli w większym standardzie więcej osób zaprosić, no to myślę, że około 500 zł za osobę by wam wyszło, więc za dużo, trochę za dużo jak na to, co tam w ogóle oferowali. Nie było jakoś oferowanej super zabawy, chyba że rzeczywiście takowa jest. Moje zwiedzanie dobiega końca. Kuala Lumpur, pomimo pięknych budynków, szczególnie w nocy, w mojej ocenie nie zrobiło dużego zaskoczenia, biorąc pod uwagę, że jest to kultura muzułmańska,
która rządzi się swoimi zasadami. Jeśli podobał Wam się odcinek i dotrwaliście do końca, będzie mi miło, jeżeli docenicie. Na razie.